American scientists injected human cells into the embryo of a monkey. Amerykańscy naukowcy wstrzyknęli ludzkie komórki do embrionu małpy. Od zarania dziejów ludzkość dążyła do odkrycia tajemnic życia, próbując nagiąć porządek natury do swojej woli. W cieniu, z dala od ciekawskich oczu świata, prowadzone są eksperymenty, które budzą zarówno fascynację, jak i przerażenie. Transplantacja ludzkich organów, czy tworzenie hybrydowych organów zwierzęco-ludzkich może być rozwiązaniem globalnego niedoboru organów do przeszczepów. To jednak świat, gdzie etyka często bywa porzucana, gdzie rodzą się koszmary, a naukowcy bawią się w Boga, manipulując podstawowymi składnikami życia, nie bacząc na konsekwencje. Co jednak motywuje badaczy do podejmowania takich przerażających eksperymentów i jakie mogą być ich skutki dla naturalnego porządku świata? Dołącz do nas, by odkryć 20 najbardziej przerażających eksperymentów hybrydowych, które budzą grozę. Jeśli chcesz poznać najbardziej szalony, który przyprawia o gęsią skórkę, to oglądaj do samego końca. Napisz komentarz mutant i zostaw łapkę w górę, a przypnę ci serduszko. Jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał i upewnij się, że zaznaczyłeś dzwoneczek, aby nowe filmy mogły ci się wyświetlić. Hybryda człowieka i krowy. Niedawne wiadomości z Wielkiej Brytanii o naukowcach tworzących hybrydowe embriony łączące DNA człowieka i krowy wywołały gorącą dyskusję na temat etyki takich działań. Ludzie spierają się, czy mieszanie genetycznego materiału ludzi i krów nie przekracza granic moralnych w nauce. Jednym z głównych powodów prowadzenia takich eksperymentów jest niedobór ludzkich komórek jajowych, niezbędnych do badań nad komórkami macierzystymi, które są kluczowe dla postępu medycyny. W związku z tym naukowcy zaczęli wykorzystywać komórki jajowe krów, które są znacznie łatwiej dostępne. Te hybrydowe embriony są używane wyłącznie do celów badawczych i nie pozwala się im rozwijać poza bardzo wczesny etap, zazwyczaj około 2 tygodni, aby zapobiec powstaniu dziwnych istot półludzkich, półzwierzęcych. Jednak niektórzy ludzie są zaniepokojeni, twierdząc, że naukowcy powinni byli poczekać na recenzję swoich badań przez innych ekspertów, zanim ogłosili wyniki mediom. Pośpiech w ujawnianiu wyników wzbudził pytania o dokładność badań oraz transparentność naukowców. Co ciekawe, inne kraje, takie jak Chiny, już wcześniej prowadziły podobne eksperymenty, mieszając ludzkie i zwierzęce komórki. Tymczasem wiele państw, w tym Australia, Kanada, Francja, Niemcy i Włochy, zdecydowało się na całkowity zakaz takich badań. Chwin, hybryda fałszywego orki i delfina butlonosego. Chwin to fascynujące i niezwykle rzadkie stworzenie morskie, powstałe z połączenia fałszywego orki i delfina butlonosego. Nie jest to pierwszy przypadek hybrydy pomiędzy wielorybem a delfinem, ale holfiny wyróżniają się swoją unikalnością, ponieważ udane krzyżowanie tych dwóch gatunków jest niezwykle trudne. Holfiny łączą cechy obojga rodziców. Ich płetwy grzbietowe mają rozmiary i kształty pośrednie między płetwami delfinów butlonosych a fałszywych orków. Kolor ich skóry często odzwierciedla mieszankę obu gatunków. Wielkość holfinów także mieści się pomiędzy ich rodzicami, a ich zachowanie prawdopodobnie łączy inteligencję delfinów z silnymi więzami społecznymi charakterystycznymi dla fałszywych orków. Jednym z najsłynniejszych przykładów holfina jest Kim Malu, urodzona w parku morskim Sea Life na Hawajach w roku 1985. Była to pierwsza udokumentowana hybryda urodzona w niewoli, która przyciągnęła globalną uwagę i wywołała dyskusję na temat etyki i ochrony przyrody związanej z hybrydyzacją. Obecność holfinów rodzi pytania o potencjalne interakcje genetyczne pomiędzy blisko spokrewnionymi gatunkami oraz ich wpływ na pulę genetyczną. Jackalope to stworzenie niczym z magicznej książki pełnej baśni, o którym mówi się od wieków. Wyobraź sobie królika z zakręconymi rogami przypominającymi poroże antylopy, wystającymi z jego głowy. Ta niezwykła hybryda, łącząca cechy dwóch zupełnie różnych zwierząt, stała się symbolem legend i żartów w wielu regionach Stanów Zjednoczonych, szczególnie na zachodzie. Choć nie zobaczymy Jackalopa skaczącego po łąkach, jego legenda wciąż przyciąga uwagę niezliczonych osób. Opowieść o nim
Ma swoje korzenie w mieszance rdzennych amerykańskich podań, dawnych europejskich historii i wyobraźni opowiadaczy. Wydaje się, że opowieści o królikach z rogami pojawiały się w różnych kulturach na przestrzeni dziejów, każda z nich dokładając coś do tej niezwykłej legendy. Mimo że Jackalope jest całkowicie wymyślony, wciąż fascynuje ludzi nawet dziś, ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz za chwilę. Oglądaj dalej, aby odkryć kolejną niesamowitą historię. Zonka, hybryda osła i zebry zonka, znana również jako kumba, to niezwykłe stworzenie, które powstało w wyniku niespodziewanego związku samca, osła o imieniu Ignacio i samicy zebry o imieniu Raz. Jest to rzadki przypadek, ponieważ osły mają 62 chromosomy, podczas gdy zebry mogą mieć od 32 do 46 chromosomów. Różnice te często powodują trudności podczas rozwoju embrionu, co czyni narodziny hybrydy, takiej jak kumba, niezwykle rzadkim wydarzeniem. Hybrydy osłów i zebr, nazywane zonkami, najczęściej spotyka się na wolności. Jednak w tym przypadku zoo przełamało bariery genetyczne, umożliwiając narodziny kamby. Nawet znane postacie takie jak Charles Darwin i Lord Morton badały istnienie takich hybryd. Lord Morton już na początku XIX wieku prowadził eksperymenty z krzyżowaniem koni i zebr, mając nadzieję na stworzenie bardziej odpornych zwierząt jucznych, które mogłyby przetrwać choroby takie jak śpiączka afrykańska. Jednak proces ten miał swoje ryzyko. Niewłaściwe zapłodnienie mogło sprawić, że samica nigdy więcej nie mogłaby urodzić potomstwa. Nawet w przypadku udanych narodzin hybryd, nowonarodzone osobniki często są wyjątkowo narażone na trudności zdrowotne i środowiskowe. Oglądaj dalej, aby odkryć więcej niesamowitych hybryd ze świata przyrody. Kunga, najstarsza znana hybryda w historii. W starożytnych czasach na terenach Mezopotamii istniało niezwykłe stworzenie znane jako kunga. Datowane na 4500 lat wstecz, kunga były często porównywane do osłów, lecz odgrywały szczególną rolę w starożytnych społeczeństwach, stając się symbolami prestiżu i militarnej potęgi. Historia ich powstania jest równie fascynująca, co niepokojąca. Dzięki analizie genetycznej starożytnych szczątków i DNA ostatniego żyjącego dzikiego osła syryjskiego, badacze odkryli, że kunga były wynikiem krzyżowania samic osłów domowych z samcami dzikiego osła syryjskiego. Tym samym są one najstarszym znanym ludzkości hybrydowym stworzeniem stworzonym przez człowieka. Celem tej hodowli było stworzenie zwierząt szybszych i bardziej wytrzymałych niż osły, a jednocześnie łatwiejszych do kontrolowania niż dzikie osły, które opierały się udomowieniu. Proces był dokładnie przemyślany i świadczy o strategicznym planowaniu starożytnych społeczeństw. Archeolodzy odkryli szczątki kung w al-Mara w Syrii, na królewskim cmentarzysku. Znaleziono tam dziesiątki szkieletów noszących ślady celowego karmienia oraz uprzęży w pyskach. Te hybrydy były wykorzystywane nie tylko do podróży i wojny, ale także jako symbole statusu, a nawet wręczano je jako królewskie dary. Ich wartość była niezwykła, 6-krotnie przewyższały cenę zwykłego osła. Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej fascynujących opowieści z historii i nauki. Naruga, hybryda narwala i białuchy. W latach 80. XX wieku odkryto niezwykłe stworzenie znane jako naruga. Powstało ono w wyniku niespodziewanego połączenia narwala i białuchy arktycznej. Wyobraź sobie zaskoczenie rybaka, który spodziewał się złowić typową białuchę, a zamiast tego natknął się na osobliwego stwora o szarej skórze i charakterystycznym rogu narwala. Zaintrygowany rybak postanowił zachować czaszkę tego niezwykłego stworzenia. Niemal dekadę później badacz zauważył czaszkę przechowywaną w domu rybaka i zainteresował się jej pochodzeniem. Dopiero 30 lat później, dzięki badaniom DNA, udało się ustalić prawdę. Analizy naukowe potwierdziły, że stworzenie było hybrydą pierwszego pokolenia, urodzoną z matki narwala i ojca białuchy, które były czystej krwi. Naruga, już dorosła w momencie schwytania, daje wgląd w rzadkie zjawisko hybrydyzacji wśród ssaków morskich zamieszkujących Arktykę. Choć spotkania narwali i białuch są rzadkie, ich wspólne środowisko wskazuje na możliwość naturalnego powstawania takich hybryd. Ze względu na ograniczone możliwości rozrodu międzygatunkowego oraz bezpłodność ich potomstwa,
Narodziny narugi to wyjątkowo rzadkie wydarzenie, szacowane na 1 na 1 000 000 narodzin. Hybryda gupika i molinezji. Krzyżowanie gupików i molinezji jest jak łączenie dwóch idealnie pasujących elementów układanki. Ze względu na ich zgodność genetyczną jako członków tego samego rodzaju Poecilia często powstaje niezwykłe potomstwo, znane jako mapi lub glayfish. Te hybrydy mogą wykazywać szeroką gamę cech odziedziczonych po obu gatunkach rodziców. Kolory, kształty ciała i struktury płetw potomstwa tworzą prawdziwy kalejdoskop możliwości, co czyni je prawdziwą gratką dla miłośników akwarystyki. Jednak proces ten nie zawsze jest prosty. Pomimo genetycznej zgodności, gupiki i molinezje mają różne potrzeby środowiskowe, które mogą wpływać na zdrowie i przetrwanie ich potomstwa. W rezultacie nie wszystkie hybrydy są zdolne do życia, a niektóre zmagają się z problemami adaptacyjnymi. Dla tych, którzy chcą podjąć wyzwanie krzyżowania tych ryb, kluczowe jest stworzenie starannie kontrolowanego środowiska hodowlanego, obejmującego odpowiednią jakość wody, temperaturę i właściwe żywienie. Regularne monitorowanie zdrowia potomstwa jest równie ważne, ponieważ hybrydy mogą mieć wyjątkowe wymagania. Mamut włochaty – powrót pradawnych olbrzymów. Naukowcy pracują nad przełomowym projektem mającym na celu przywrócenie mamutów włochatych pradawnych gigantów, które przemierzały Ziemię ponad 10 000 lat temu. Zamiast jednak bezpośrednio ożywiać mamuty, planują wprowadzić ich cechy genetyczne do słoni azjatyckich, wykorzystując zaawansowaną technologię edycji genów o nazwie CRISPR. Celem jest nadanie słoniom cech takich jak mniejsze uszy i większa ilość tłuszczu w ciele, co pozwoli im przetrwać w zimnym środowisku tundry, gdzie niegdyś żyły mamuty. Ten projekt nie dotyczy jednak wyłącznie przywrócenia wymarłych gatunków, ale stworzenia zupełnie nowej hybrydy, która będzie mostem pomiędzy wymarłymi i współczesnymi zwierzętami. Pomysł ten budzi jednak poważne kontrowersje etyczne. Jednym z głównych obaw jest wpływ takich działań na ekosystem i bioróżnorodność. Niektórzy biologowie obawiają się, że skupienie uwagi na wskrzeszaniu wymarłych gatunków może odciągnąć zasoby i uwagę od pilniejszego zadania, jakim jest ochrona obecnej różnorodności biologicznej na Ziemi. Dodatkowo wprowadzenie genetycznie modyfikowanych zwierząt do ekosystemów może wywołać nieprzewidywalne skutki, zakłócając równowagę środowiska i wpływając nie tylko na dziką przyrodę, ale również na wzorce klimatyczne. Choć idea przywrócenia mamutów jest niezwykle fascynująca, kluczowe jest dokładne rozważenie potencjalnych ryzyk i niezamierzonych konsekwencji. If you're eating breakfast right now, you may want to ignore this next story. Scientists have found a way to grow human organs in animals. Hybryda człowieka i świni. Jeśli właśnie jesz śniadanie, lepiej pomiń tę historię. Naukowcy znaleźli sposób na hodowanie ludzkich organów wewnątrz zwierząt. W ramach jednego z największych kroków naprzód w medycynie badacze zaczęli łączyć ludzkie komórki macierzyste z embrionami świni. Eksperymenty te pozwalają obserwować, jak komórki ludzkie rosną i współdziałają z organizmem świni. Powstały w ten sposób organizm to chimera, stworzenie będące mieszanką dwóch gatunków. Cel tych badań jest jasny. Naukowcy chcą sprawdzić, czy można hodować ludzkie organy do przeszczepów w ciałach zwierząt. Proces ten brzmi jak coś z powieści science fiction, ale ostatnie badania dowodzą, że jest możliwy. Naukowcy wykorzystują edycję genów, aby usunąć fragment DNA świni, co zapobiega rozwojowi określonych This is organów. one step closer to the possibility of growing livers and other human organs inside of animals. Następnie wprowadzają ludzkie komórki macierzyste do embrionu, które wypełniają powstałe luki, rozwijając się w ludzkie organy, takie jak serce. Gdy embrion osiągnie odpowiedni etap rozwoju, zostaje umieszczony z powrotem w organizmie świni, aby dalej rosnąć. Ta technologia może oznaczać, że w przyszłości będzie można hodować ludzkie wątroby i inne organy wewnątrz zwierząt, co może pomóc wielu osobom czekającym na przeszczepy. Mimo to projekt ten budzi ogromne kontrowersje etyczne. Embriony są dopuszczone do rozwoju jedynie przez 28 dni i nie mogą się narodzić. To stawia wiele pytań o granice między człowiekiem a zwierzęciem. Kula, hybryda goryla i szympansa.
Wśród wielu hybryd, które fascynują naukowców, jedna wyróżnia się szczególną bliskością do człowieka Kulaa. To tajemnicze stworzenie jest intrygującym połączeniem genów goryla i szympansa, co wzbudza ogromne zainteresowanie w kontekście biologii ewolucyjnej. Wyobraź sobie stworzenie większe od szympansa, ale z bardziej płaską twarzą i znacznie większą czaszką. Ta mieszanka cech otwiera okno na fascynujący świat hybrydyzacji, oferując wgląd w potencjalne ścieżki ewolucji. Niektórzy eksperci sugerują, że Kulaa mogła powstać w wyniku mutacji genetycznej, co dodaje jeszcze więcej tajemniczości do jej pochodzenia. Mimo swojej enigmatycznej natury, Kulaa była rzekomo obserwowana już od lat 50. XX wieku. Jednak dopiero w roku 1996 świat ujrzał pierwsze zdjęcie Kulaa, wykonane w zoo w Jaunde w Kamerunie. Te obserwacje, choć fascynujące, wciąż nie zostały potwierdzone empirycznie, co pozostawia naukowców z wieloma pytaniami dotyczącymi jej prawdziwej natury. Nazwa Kulaa wywodzi się od charakterystycznego dźwięku, który ma wydawać to stworzenie, a jej brzmienie łączy w sobie elementy lokalnych legend. W języku tamtejszych ludów słowo to oznacza szympans, co sugeruje bliskie pokrewieństwo z tym gatunkiem. Jednak prawdziwa tożsamość Kulaa nadal pozostaje owiana tajemnicą. Hybryda kozy i owcy. Gib, znany również jako kozo-owca, to fascynujące i rzadkie stworzenie będące efektem połączenia kozy i owcy. Takie hybrydy czasami rodzą się na farmach, gdzie oba gatunki dzielą wspólną przestrzeń. Jednak takie przypadki są wyjątkowo rzadkie ze względu na różnice w liczbie chromosomów tych zwierząt. Kiedy gib się rodzi, często napotyka trudności zdrowotne, a wiele z nich przychodzi na świat martwych. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, gdy takie hybrydy przeżywają. Przykładem jest samiec gipa urodzony z kozy matki i owcy ojca, który miał 57 chromosomów, co plasuje się pomiędzy typowymi 60 chromosomami kóz i 54 owiec. Gib ten wykazywał cechy obu gatunków. Miał wełnę i szorstką okrywę zewnętrzną oraz kozie nogi, ale nie był zdolny do reprodukcji. Ludzie również celowo tworzą gipy znane jako chimery, łącząc zarodki owiec i kóz w laboratoriach. Chimery te również są bezpłodne, lecz oferują unikalne połączenie genetyczne, które może być używane w hodowli zwierząt, np. do produkcji wełny o nowych właściwościach. Ptak dodo. Próba wskrzeszenia wymarłego gatunku. Ptak dodo jest jednym z najbardziej znanych wymarłych zwierząt w historii. Biotechnologiczna firma Colossal Bioscience z Austin w stanie Teksas podjęła się ambitnego projektu przywrócenia tego gatunku, który zniknął z Ziemi około roku 1662. Jest to już trzeci projekt tej firmy związany z ożywianiem wymarłych gatunków, po próbach przywrócenia mamuta włochatego i tygrysa tasmańskiego. Wskrzeszenie dodo wymaga zastosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych, takich jak sekwencjonowanie starożytnego DNA, klonowanie oraz tworzenie sztucznych komórek jajowych. Naukowcy uzyskali szczegółowe dane genetyczne z 500-letniego dodo przechowywanego w muzeum w Danii. Plan ożywienia dodo opiera się na jego najbliższym żyjącym krewnym gołębiu nikobarskim. Naukowcy zamierzają stopniowo przekształcić tego gołębia w dodo, aby w przyszłości potencjalnie przywrócić go do naturalnego środowiska. Jednak proces ten jest pełen wyzwań i niepewności. Dokładne modyfikacje genetyczne potrzebne do przemiany gołębia w dodo wciąż pozostają nieznane. Może to wymagać setek zmian w genach, co wiąże się z ryzykiem dla zdrowia wielu gołębi podczas eksperymentów. Nawet jeśli uda się stworzyć funkcjonalnego zamiennika dodo, pojawia się pytanie o miejsce jego ponownego wprowadzenia. Dawne siedliska dodo, niegdyś pełne bioróżnorodności, zostały zdominowane przez uprawy trzciny cukrowej i opanowane przez obcych drapieżników. Te czynniki budzą poważne obawy o zdolność dodo do przetrwania w dawnym środowisku. Krokodyl kubański – unikalne zagrożenie dla rzadkiego gatunku. Krokodyl kubański, rzadki i majestatyczny przedstawiciel gadów, stoi na krawędzi wyginięcia. Co zaskakujące, jego los nie jest związany głównie z utratą siedlisk czy zniszczeniem środowiska naturalnego. Główne zagrożenie pochodzi z skrzyżowania z amerykańskimi krewniakami. Krokodyl kubański, będący cudownym dziełem natury, osiąga długość do 3 metrów. Dawniej swobodnie przemierzał bujne bagna Kuby,
ale dziś jego populacja zmalała do około 4000 osobników, ograniczonych do zaledwie 2 izolowanych obszarów. Ten dramatyczny spadek liczby osobników skłonił Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody do uznania go za gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Problemy zaczęły się, gdy większe i bardziej wytrzymałe krokodyle amerykańskie zaczęły wkraczać na terytorium kubańskiego kuzyna. Działalność człowieka, taka jak rolnictwo, zmieniła zasolenie wód słodkich na Kubie, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla krokodyli amerykańskich. To doprowadziło do częstszych spotkań między tymi gatunkami. Najbardziej niepokojące jest to, że podobieństwo genetyczne obu gatunków w tych regionach sugeruje, iż krzyżowanie zachodzi znacznie częściej niż wcześniej sądzono, rozmywając granice między nimi. Krokodyl kubański, dawny symbol naturalnego dziedzictwa Kuby, staje przed poważnym zagrożeniem ze strony swoich krewniaków. Jest to złożony problem ekologiczny, który wymaga natychmiastowej uwagi, zanim będzie za późno. Zostaw łapkę w górę i oglądaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o fascynujących stworzeniach zagrożonych wyginięciem. Liger hybryda lwa i tygrysa. Liger to fascynujące połączenie genów wielkich kotów, powstałe z niezwykłego związku samca lwa i samicy tygrysa. Te majestatyczne hybrydy są jednymi z największych kotów na świecie, łącząc cechy obu gatunków. Wyobraź sobie siłę i społeczne instynkty lwa, połączone z paskami i samotniczymi tendencjami tygrysa. Ligers zazwyczaj mają płową sierść, przypominającą lwy, zdobioną ciemnymi tygrysimi paskami. Ich umaszczenie może się różnić od złocistego po piaskowe, a każdy liger ma unikalny wzór pasków. Najbardziej niezwykła jest jednak ich wielkość dzięki zjawisku zwanemu heterozją, angielski hybrid vigor. Ligers często przewyższają rozmiarami zarówno lwy, jak i tygrysy. Mogą ważyć setki kilogramów i osiągać długość ponad 3 metrów, co czyni je największymi hybrydami kotów na świecie. Hodowla ligerów budzi jednak kontrowersje etyczne. Krytycy twierdzą, że tworzenie tych hybryd dla rozrywki czy celów komercyjnych może szkodzić dobrostanowi zwierząt. Co więcej, z punktu widzenia ochrony przyrody, ligers nie przyczyniają się do zachowania lwów ani tygrysów w naturze. Oba gatunki są zagrożone, a hybrydyzacja nie jest skuteczną strategią ich ochrony. Podziel się swoimi przemyśleniami na temat tych niezwykłych hybryd w komentarzach poniżej i oglądaj dalej, by odkryć więcej fascynujących historii. Koma hybryda wielbłąda i lamy. Koma to fascynująca hybryda powstała z połączenia wielbłąda jednogarbnego z Azji i lamy z Ameryki Południowej. Naturalnie taki związek nie mógłby się wydarzyć, biorąc pod uwagę ogromne geograficzne odległości między tymi gatunkami. Jednak możliwość ich połączenia wynika z wspólnego przodka, który żył aż 30 milionów lat temu. Dawno temu wspólny przodek tych dwóch gatunków zamieszkiwał tereny dzisiejszych gór skalistych w Ameryce Północnej. Szybko przesuwając się w czasie do roku 1998, hodowcy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dokonali pozornie niemożliwego. Skrzyżowali te odległe gatunki, co było uznane za naukowy cud. Wyobraź sobie spotkanie dwóch dusz rozdzielonych przez czas i przestrzeń, które w końcu się odnajdują. Choć w tym przypadku jedno wygląda jak wielbłąd, a drugie jak lama. To nie jest typowa historia miłosna w stylu Hollywood, ale jest równie intrygująca. Proces krzyżowania wymagał zastosowania sztucznej inseminacji, co było konieczne ze względu na znaczną różnicę w rozmiarach tych zwierząt. W innym przypadku mogłoby to być nie tylko niewygodne, ale również niebezpieczne dla samicy lamy. Roller bear, hybryda niedźwiedzia polarnego i grizzly. Kiedyś siedliska niedźwiedzi polarnych i grizzly były od siebie oddzielone, ale topniejące lodowce polarne zmusiły te majestatyczne stworzenia do migracji na południe. W rezultacie ich terytoria zaczęły się nakładać, a fascynujący fenomen, jakim są roller bear, stał się rzeczywistością. Od lat internet huczy od debat na temat tego, który z tych niedźwiedzi wygrałby w starciu. Tymczasem rzeczywistość okazuje się zaskakująca. Zamiast walczyć, te niedźwiedzie często wybierają miłość. Roller bear to niezwykłe potomstwo powstałe z połączenia niedźwiedzia polarnego z grizzly. Pierwsze oficjalnie udokumentowane narodziny roller bear miały miejsce w roku 2006.
ale naukowcy podejrzewają, że takich hybryd może być więcej niż wskazują na to dane. Roller bear łączą cechy obu rodziców, posiadają cechy charakterystyczne dla niedźwiedzi polarnych, takie jak gruba sierść, ale mają większe pazury i ciemniejsze futro, co upodabnia je do grizzly. Chociaż te hybrydy są jeszcze rzadkością, mogą w przyszłości stać się istotnym i fascynującym elementem dzikiej przyrody. Toiger kot jak miniaturowy tygrys. Toiger to wyjątkowa rasa kotów domowych, starannie wyhodowanych, aby przypominały miniaturowe tygrysy. Powstały poprzez skrzyżowanie dwóch rodzajów kotów: zwykłego kota domowego i kota bengalskiego, znanego ze swojego efektownego wyglądu. Gdy te dwa gatunki zostały połączone, narodził się nowy typ kota przypominający małego tygrysa. Właśnie stąd pochodzi ich nazwa, kreatywne połączenie słów zabawka, angielski toy, i tygrys, angielski tiger. Idea stworzenia tych kotów nie wynikała wyłącznie z chęci zabawy, lecz miała zwrócić uwagę na ochronę prawdziwych tygrysów w naturze. Za tym genialnym pomysłem stoi Judy Sugden, która rozpoczęła projekt na początku roku 2000. Dzięki starannej selekcji hodowlanej udało jej się nie tylko utrzymać niezwykły wygląd tych kotów, ale również ich przyjazny i kochający charakter, odziedziczony po kotach bengalskich. W roku 2008 rasa Toigra została oficjalnie uznana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kotów, co było znaczącym osiągnięciem. Jednak podróż Judy w świecie hodowli kotów zaczęła się znacznie wcześniej. Pracowała z kotami przez wiele lat, idąc w ślady swojej matki, która odegrała kluczową rolę w rozwoju rasy bengalskiej. Judy z determinacją dążyła do hodowania kotów o unikalnych cechach, co widać już na początku jej kariery, kiedy sprowadziła samca kota z Indii, starannie wybranego ze względu na jego unikalny wzór sierści. Zaobserwuj mnie na Instagramie xpuffyx i polub zdjęcie, a postaram się odwdzięczyć. Hybryda żuka i komputera. W roku 2006 naukowcy dokonali niezwykłego eksperymentu. Wszczepili chip komputerowy do żywego żuka. Ten chip pozwalał zespołowi badaczy kontrolować ruchy owada. Choć wcześniej podejmowano próby przekształcenia owadów w roboty, ten eksperyment był wyjątkowy. Po raz pierwszy możliwe było pełne kontrolowanie ruchów owada, jednocześnie pozostawiając mu możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, gdy nie był pod kontrolą naukowców. Wyobraź sobie żuka, który nadal żyje, porusza się i bzyczy, ale potrafi także wykonywać polecenia niczym żywy, miniaturowy robot. Potencjalne zastosowania tego odkrycia są ogromne i ekscytujące. Weźmy na przykład sytuację katastrof naturalnych, gdzie szybkie znalezienie i ratowanie ludzi jest kluczowe. Te małe, skomputeryzowane owady mogą okazać się nieocenione. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i łatwości sterowania mogą dotrzeć w wąskie przestrzenie, niedostępne dla ludzi czy większych robotów, znacząco przyspieszając lokalizację ofiar. To jednak nie wszystko. Prostota tworzenia takich hybryd otwiera drzwi do nowych możliwości technologicznych. Zamiast budować całe roboty od podstaw, badacze potrzebują jedynie stworzyć chip i elementy radiowe, a następnie połączyć je z kontrolerem. Rezultatem jest miniaturowy, sterowany owad-robot. Ta innowacja może zrewolucjonizować robotykę, czyniąc ją tańszą i łatwiejszą w rozwoju. Hybryda bydła i bizonów. Beo to wyjątkowe stworzenie, które powstało w wyniku skrzyżowania zwykłych krów z amerykańskimi bizonami. Proces ten miał miejsce w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Celem było stworzenie nowego rodzaju zwierzęcia, które będzie wydajne zarówno pod kątem mięsa, jak i rolnictwa. Bizon jest znany z ciemniejszego i smaczniejszego mięsa, podczas gdy krowy są łatwiejsze w hodowli. Pod koniec lat 60. XX wieku liczba amerykańskich bizonów zaczęła drastycznie spadać, co skłoniło ludzi do pomysłu ich krzyżowania z krowami, aby stworzyć bardziej odporne zwierzęta. Inicjatorem tego projektu był Jim Burnett, rancher z Montany, który starannie wybierał samców bizonów i samice krów do tworzenia potomstwa odpornego na trudne warunki pogodowe, choroby i produkującego mniej tłuste mięso. Obecnie Beo wciąż hoduje się dla mięsa i trzyma na farmach. Są one bardziej podobne do krów niż do bizonów,
a ich geny składają się w około 60% z krów i 40% z bizonów. Wcześniejsze próby krzyżowania tych gatunków często kończyły się niepowodzeniem, gdyż potomstwo zazwyczaj było bezpłodne. To zmuszało hodowców do utrzymywania zarówno bizonów, jak i krów, aby zapewnić ciągłość linii hodowlanej. Mular, hybryda kaczek o niezwykłych właściwościach kulinarnych. Mular, hybryda powstała z połączenia kaczek piżmowych i pekińskich, jest prawdziwym cudem kulinarnym. Nazwa tych kaczek odzwierciedla ich rodowód, łącząc w sobie cechy obu gatunków. Mular jest szczególnie ceniony za swoje mięso, które stało się podstawą francuskiej gastronomii. Mięso mularów wyróżnia się nie tylko wyjątkowym smakiem, ale również niezwykłą delikatnością, co sprawia, że każdy kęs jest prawdziwą ucztą. Ich imponujące rozmiary przewyższają obie rasy rodzicielskie. Samce mularów ważą od 4 do 6 kg, podczas gdy samice są nieco lżejsze, osiągając wagę od 4 do 5 kg. Mulary są nie tylko źródłem soczystego mięsa, ale także odgrywają kluczową rolę w produkcji foie gras, luksusowego delikatesu o aksamitnej konsystencji i bogatym smaku. Specjalnie utuczone wątroby mularów stanowią podstawowy składnik tego wykwintnego dania. Poza swoimi walorami kulinarnymi, mulary mają spokojne usposobienie i są łatwe w hodowli, co czyni je idealnym wyborem dla małych gospodarstw. Ich odporność na stres pozwala im rozwijać się w komfortowych warunkach.